Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia firma IO Interactive ogłosiła, że ich najnowszy projekt 007 First Light nie ukaże się 27 marca tego roku, jak wcześniej zapowiadano. Nowa data premiery została ustalona na 27 maja. Powód jest prozaiczny. Twórcy potrzebują nieco więcej czasu na dopracowanie tytułu. Oprócz tego studio zapowiedziało, że na początku bieżącego roku pojawią się nowe informacje na temat 007 First Light. Przypomnę, że gra trafi na PC, PS5, Xboxy Series XS oraz Nintendo Switch 2. Produkcja opowie historię o początkach młodego Jamesa Bonda jako agenta MI6. Debiut drugiego sezonu serialu Fallout ponownie przełożył się na wzrost zainteresowania grami z tego uniwersum. Bethesda wraz z Microsoftem chcą kuć żelazo póki gorące i bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się odświeżonych wersji dwóch części serii. Tak przynajmniej wynika z obszernego artykułu Jeza Cordena opublikowanego w serwisie Windows Central, w którym przeanalizowano sytuację Microsoftu w 2026 roku. Dziennikarz potwierdził, że powinniśmy otrzymać remaster Fallouta 3 w stylu Oblivion Remastered. Co więcej, możliwe, że nie będzie to jedyna odświeżona odsłona serii. Corden stwierdził bowiem, iż podobny los czeka Fallout New Vegas. Studio Obsidian Entertainment przygotowało dwa prezenty na zbliżającą się rocznicę premiery Avowed. Już 17 lutego gra zadebiutuje na PlayStation 5, wzbogacona o dużą darmową aktualizację. Update dostępny na każdej platformie to przede wszystkim tryb Nowa Gra Plus, tryb fotograficzny, możliwość zmiany wyglądu postaci w dowolnym momencie, nowe presety tworzenia postaci, niestandardowe ustawienia poziomu trudności, 3 nowe grywalne rasy, krasnoludy, Aumała oraz Orlanie, a także nowe rodzaje broni, takie jak dwuręczne kostury. Z wypowiedzi twórców możemy się dowiedzieć, że będą to prawdopodobnie ostatnie szlify przygotowane z myślą o Avowed. Studio woli w tej chwili zająć się nowymi projektami niż dalej pracować nad Avowed właśnie czy wydanym w październiku The Outer Worlds 2. 3 stycznia na Steamie zadebiutowała gra The Dark Heart of Balor. Deweloperzy z Game Artists opisują swoją produkcję jako mroczne fantasy, w którym gracze przemierzają krypty, demoniczne pustkowia i pęknięcia rzeczywistości, mierząc się z pułapkami, zagadkami i hordami wrogów. Każda lokacja została zaprojektowana tak, by wymuszać kreatywne wykorzystanie umiejętności i mobilności bohatera, co mocno wpisuje się w klasyczne założenia Metroidvanii. Wstępne oceny wskazują na w większości pozytywny odbiór gry wśród użytkowników platformy Steam. 5 stycznia zadebiutowała strategia Terra Invicta, która od 2022 roku była rozwijana w ramach programu Early Access przez studio Pavonis Interactive. W dniu premiery pełnej wersji strategia przyciągnęła blisko 2400 użytkowników Steama. Fani, którzy już sprawdzili kompletną grę, zachwalają produkcję, wystawiając jej pozytywne recenzje. Biorąc pod uwagę również wczesny dostęp, tytuł otrzymał łącznie ponad 7300 opinii, z których 80% stanowią te pozytywne. 5 stycznia wyłącznie na PC-tach zadebiutowała produkcja zatytułowana Dune Crawl. To kooperacyjna gra akcji w rzucie izometrycznym, w której wcielamy się w pustynnych wędrowców. Sami bądź z maksymalnie 3 znajomymi pilotujemy uzbrojonego w działa skorupiaka giganta przez piaszczysty świat ukrytych łupów. Tytuł cechuje się ręcznie rysowaną grafiką. W szczytowym momencie dnia premiery na platformie Steam w grze przebywało ponad 700 osób jednocześnie. 80% ocen wystawianych przez graczy jest pozytywna. 6 stycznia w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała gra Star Rapture od polskiego studia Creepy Jar. Deweloperzy znani są przede wszystkim z wysoko ocenianego Green Hell. Star Rapture to nastawiona na kooperację pierwszoosobowa gra akcji, która podobnie jak we wcześniejszej produkcji tego studia kładzie duży nacisk na elementy survivalowe oraz rozbudowę bazy. Akcja omawianej pozycji została osadzona na obcej, pozornie bezpiecznej planecie, którą dręczą kataklizmy wywoływane przez tytułową gwiazdę. Gracz wciela się w wysłanego z ziemi skazańca biorącego udział w ekspedycji badawczej.
Gra od momentu debiutu cieszy się sporym zainteresowaniem, do czego z pewnością przyczyniła się atrakcyjna cena. W szczytowym momencie na Steamie kilka dni po premierze w grze przebywało około 30 000 osób jednocześnie. W parze za zainteresowaniem idą też bardzo dobre oceny. W momencie przygotowywania tego materiału 85% opinii wystawianych przez użytkowników Steama było pozytywnych. 9 stycznia zadebiutowała gra Pathologic 3. Tytuł stworzony przez zespół Ice Peak Lodge pojawił się na PC-tach i najnowszych konsolach. Niestety brakuje w nim polskiej wersji językowej. Pathologic to reprezentant gatunku RPG z widokiem pierwszoosobowym, który od debiutu w 2005 roku doczekał się kilku wznowień w odświeżonym formacie. U podstaw wszystkich gier Pathologic leży historia epidemii, która zbiera śmiertelne żniwo w mieście na rzece Gorkon. W samej rozgrywce bliżej jest do przygodówek niż gier akcji. Pathologic 3 można w zasadzie nazwać drugim remake'iem skupionym na innej grywalnej postaci niż miało to miejsce w Pathologic 2. Głównym bohaterem najnowszej odsłony jest Daniel Dankowski, uczony, który przybył z dużego miasta nad rzeką Gorkon na zaproszenie miejscowego lekarza Izidora Buraka. Na miejscu okazuje się, że gospodarz nie żyje, więc Danielowi przychodzi rozeznać się w sytuacji w miasteczku na własną rękę, następnie pokierować jego mieszkańcami w walce z chorobą. Snow Ash to niezależna gra typu survival RPG, która łączy mechaniki gier karcianych oraz symulację handlu. Tytuł zadebiutował 9 stycznia wyłącznie na PC-tach. Za produkcję odpowiada Ember Studio, a wydawcą została firma Paras Games. Akcja gry toczy się w postapokaliptycznym, mroźnym świecie, gdzie cywilizacja upadła pod wpływem nieustających opadów śniegu. Gracze wcielają się w rolę kuriera, którego zadaniem jest transportowanie towarów, technologii i informacji między nielicznymi, odizolowanymi schronami. Świat gry jest przedstawiony jako mroźne pustkowia pełne niebezpieczeństw, gdzie każda podróż jest walką o przetrwanie i przyniesienie odrobiny nadziei ocalałym mieszkańcom. 10 stycznia wyłącznie na PS5 zadebiutowała produkcja zatytułowana Code Violet. To gra akcji z elementami survival horroru, która została opracowana przez Team Kill Media, znane chociażby z Quantum Error. W Code Violet wcielamy się w porwaną i przeniesioną w przyszłość bohaterkę, która musi stawić czoła dinozaurom i innym agresywnym stworom w futurystycznym kompleksie badawczym. Studio Monte Gallo poinformowało, że pracuje nad realistycznie wyglądającym FPS-em Better Than Dead. Rozgrywka skupi się na szalonych i brutalnych strzelaninach inspirowanych azjatyckimi filmami akcji z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Gra przenosi nas do Hongkongu i obsadzi w roli szukającej zemsty kobiety. Rozgrywka skoncentruje się na efektownych wymianach ognia. Co ciekawe, nie znajdziemy tutaj pasków zdrowia czy jakichkolwiek innych widocznych elementów rozgrywki. Pewną ciekawostką powinni okazać się także cywile. Na mapach będzie ich sporo i uniknięcie przypadkowego trafienia może wymagać sporo wysiłku. Better Than Dead zmierza na razie wyłącznie na PC. Grę można już dodać do listy życzeń na Steamie. Na ten moment nie podano planowanej daty premiery. Vanran to nadchodzące mroczne RPG akcji z elementami Souls-like, tworzone przez niezależne koreańskie studio Bekuzus. Tytuł zdążył już wzbudzić zainteresowanie przede wszystkim widowiskowymi starciami z gigantycznymi przeciwnikami, co przyniosło mu porównanie do serii Shadow of the Colossus. Twórcy zapowiedzieli wydanie darmowej wersji demonstracyjnej na platformie Steam w styczniu tego roku. Dzięki temu otrzymamy możliwość rozegrania pierwszego rozdziału historii. W omawianej produkcji gracz wciela się w postać upadłego niewolnika o imieniu Caleb, który dzierży zapieczętowane ostrze i dąży do wywołania buntu w mrocznym świecie Vanran. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!